Cześć! Witam Cię na kanale Silverstar Inwestycje kobiecym okiem. Dzisiaj 5 rzeczy, których na pewno nie wiesz o brytyjskim suwerenie. Jedziemy! Film powstał dzięki wsparciu merytorycznemu The Royal Mint oraz Tavex, który użyczył monety na potrzeby tego materiału. 1. Jak wyglądał pierwszy suweren? Moneta o tej nazwie wyemitowana została po raz pierwszy za panowania Henryka VII w 1489 roku. Wykonany z 23-karatowego, czyli o próbie 958 zł, pierwszy suweren miał średnicę aż 42 mm i ważył pół uncji trojańskiej, czyli 15,55 gramów. Na awersie monety znajdował się portret Henryka VII na tronie, w szacie koronacyjnej, trzymającego insygnia władzy, berło i jabłko w dłoniach. Postać umieszczono frontalnie na monecie. Na rewersie widniał królewski herb, wokół którego umieszczono wspaniałą, podwójną różę, symbol Unii Yorku i Lancasterów po wojnach róż. Po śmierci Henryka VII kolejni monarchowie wybijali nowe wersje suwerena, wskazując w ten sposób na swoją potęgę i siłę. Dopiero za panowania Jakuba I, koronowanego na króla Anglii i Szkocji w 1604 roku, praktyka ta zanikła na ponad 200 lat. 2. Dlaczego na suwerenie jest postać świętego Jerzego? Po ponad 200 latach powrócono do wybijania suwerena, ale w nieco innej formie. W roku 1817 pojawiła się nowa odsłona tego waloru. Ważący 7,32 gramów i wykonany z 22-karatowego złota dopełnionego miedzią, tzw. stop crown gold, suweren przedstawiał na awersie popiersie króla Jerzego III, którego profil zwrócony jest w prawą stronę. Głowę króla zdobił wieniec z liści laurowych. Wraz z powstaniem nowego suwerena zmieniła się szata graficzna jego rewersu. Monety nie ozdabiał już królewski herb, a wizerunek świętego Jerzego i smoka, który został zaprojektowany przez jednego z ówcześnie najbardziej znanych i cenionych projektantów na świecie, Włocha Benedetto Pistrucciego. Postać Jerzego przedstawiono na koniu. Święty trzyma w dłoni złamaną włócznię, której użył do zabicia smoka, wijącego się pod kopytami zwierzęcia. Istnieje teoria, że smok z Ryciny ma wymiar metaforyczny. Walka ze smokiem przedstawia codzienną walkę grzesznego człowieka z pokusami, które czyhają na niego w życiu. W 1825 roku wizerunek świętego Jerzego został zastąpiony bardziej konwencjonalnym wizerunkiem królewskiego herbu, lecz projekt spotkał się z dużą krytyką ludu. W 1871 roku, podczas panowania królowej Wiktorii, przywrócono wizerunek świętego Jerzego, który od tego czasu pozostaje na rewersie suwerena. 3. Dlaczego wizerunki monarchów zwrócone są raz w lewo, raz w prawo? Wzór monet jest zdeterminowany przez tradycję sięgającą co najmniej czasów Karola II, króla Anglii i Szkocji w latach 1649-1685, zgodnie z którą kierunek, w którym zwrócona jest głowa, powinien zmieniać się na monetach kolejnych monarchów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady były monety Edwarda VIII, który nalegał, by jego podobizna była skierowana w lewo. Profil Jerzego V, jego poprzednika, również skierowany był w lewo. Nie jest jasne, czy to był wyraz buntu wobec konwencji, czy może przejaw próżności władcy, aby uwiecznić profil, który uważał za lepszy. Gdy powstawał projekt monety Jerzego VI, jego następcy ustalono, że należy przywrócić pierwotną tradycję i nowe suwereny przedstawiały ówczesnego króla, także zwróconego profilem w lewo, jako że wizerunek króla Edwarda powinien był być zwrócony w prawo. Monety z popiersiem królowej Elżbiety II, której profil skierowany jest w prawą stronę, są kontynuacją tej tradycji. Po śmierci królowej The Royal Mint zaprezentowała nowego suwerena, którego awers uwiecznia podobizna króla Karola III, syna i następcy tronu zmarłej monarchini. Popiersie króla zwrócone jest w lewą stronę. 4. Jaki jest najrzadszy suweren? Złote suwereny z wizerunkiem Edwarda VIII są prawdopodobnie najrzadszymi brytyjskimi monetami, bo istnieje tylko 6 znanych egzemplarzy. Jeden z nich został sprzedany na aukcji w 2020 roku za rekordową dla Wielkiej Brytanii kwotę 1 miliona funtów. Znalezienie złotego suwerena Jerzego VI również może okazać się niezwykle trudnym zadaniem. Z okazji koronacji Jerzego VI w grudniu 1936 roku, na początku 1937 roku wyprodukowano ograniczoną liczbę 5,5 tysiąca sztuk suwerenów z wizerunkiem nowego władcy. Wybuch II wojny światowej i odejście od standardu złota sprawiły, że za jego panowania nie
wyprodukowano kolejnych roczników, przez co suwereny Jerzego VI stały się bardzo kolekcjonerskie i sprzedawane są za kwoty znacznie przewyższające ich wartość w kruszcu. 5. Czy suweren brytyjski był bity tylko na terenie wysp brytyjskich? Nie. Oprócz Londynu i Tower Hill, obecnie suwereny wybijane są w Walii Wielkiej Brytanii, bito te monety w Australii, w miastach takich jak Sydney, Melbourne i Perth, w Indiach, w Mumbaiu przez rok, w Kanadzie, w mieście Ottawa również przez 10 lat wybijano suwereny, a także w południowej Afryce, w Pretorii wybijano suwereny.